Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her! You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Alan Wake. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Ministerstwo Dziwnych Kroków. Nie wiem, kto wygrał to starcie, ale konkurencja była, no, naprawdę na dobrym poziomie. Jeszcze zobaczmy, czy jakieś tutaj tych nie mają. Napojów, kawki, innych tego typu rzeczy. Zakładam, że nie możemy wejść. Spoko, spojrzymy tylko na bebech i wracamy. A jaki samochód, kurczę, to jak na takie tutaj osiedle przyczep, to całkiem fajnie się dorobili tu, na bogato, na bogato. Dobra, idziemy do ciebie, come on. Widzę, wiedziałem, że gdzieś coś ukrywasz przed nami, łobuzie. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Listen, I got things to do. This place don't run itself. Ciekawa sprawa, że to im spadło z nieba. Nie wiem, czy powinniśmy szukać tu w okolicy kartek. Zazwyczaj te kartki raczej jednak wpadają już jak zrobi się ciemno. Oh, give me a break, mister. Can we just get a move on? Mogłeś iść na miejsce, spokojnie byśmy dogonili. Bez obaw. Kartki, karteczki. Byłoby mi trochę lżej na sercu, gdybyśmy znaleźli chociaż jedną. I co? Którędy do niej? Gdzie ona tutaj? A, tu mamy jeszcze jakieś przejście dalej. Prawie. Wygadany ten właściciel. A jakbyśmy chcieli tu zamieszkać? Może taniej tu miesiąc niż... A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. No proszę, nasza koleżanka z lampu. Koleżanka po fachu też pisała, no a może to ona jest tym Zane'em, który te powieści tam jakieś tworzył. To jej historia tylko trochę odwrócona.
Czy coś. Albo jest samą w sobie wiedźmą. Nie? No to jest to najbardziej zastanawiające. Kto, co, jak i dlaczego. To tutaj mieszka? Rose. Namyśliliśmy się. Nie mamy już żony. Znaczy, może mamy, nie wiem. Namyśliliśmy się, żeby się spotkać. Przecież to nic... Do niczego nie prowadzi. Do niczego nie zobowiązuje. Kartek też nie miała. No i? Nie no, w Well, tym mister, tempie. this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Zadać kilka pytań, to by lepiej zabrzmiało, tak bardziej filmowo. Rose, pukaj firanki. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Jeśli ty z tym horrorem, to się nie rozpędzaj, to miał być thriller od początku do końca. To jest nasz ołtarzyk, Alan Wake? Ło kurcze! Tak jakbyśmy wiedzieli, to szybciej byśmy tutaj do Rose zajrzeli. Miło, miło. Rose, gdzie jesteś? Ach. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Ale kawkę to sobie weźmiemy. Wszystko okej, dziewczyno? Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Kurczę, no. Miła dziewczyna. Gdzie ten cukier? Mleko? Więcej kawki. Szkoda, że ją rozlaliśmy. Byśmy mogli dopić teraz. Ralph, My gun and gdzie flashlight jesteś? were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Dlatego poczytamy tutaj Mr. trochę. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble.
and they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Lubił, bo płaciła na czas, a teraz to co? Najlepsza osoba tu na kempingu wypadła. Warto sprawdzić parę zaułków, ale możemy poruszać spokojnie. I oby jeszcze widać światło w oddali, to czuję się w miarę bezpiecznie. Możemy sprawdzić też tę łódkę. No niewiele się to zda, droga zablokowana. Jak zawsze, zaczynamy od zera. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I ain't the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. Yeah, I had argument with Danny, you know, Danny, and, then I got in trouble with the law, you know, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, you know, Danny's my best friend, and, they let me on bail today, and now I'm just alone here at the window, you know, waiting, man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure? A, to Jingle. Już myślałem, że coś nas tutaj próbuje wystraszyć. Ale czyżby to nasz kolega z aresztu tu się odzywał w tym wszystkim, czy... Danny... Wolce, Paty... No tak... Znane imiona, ale teraz takie wręcz powiedziałbym popularne, jeżeli chodzi o gry. Teraz to wszystko złożyć do kupy. Najgorzej, że Ralph nas ocenia jako tych złych. Bo oczywiście nasza koleżanka była na uprzywilejowanej pozycji, bo płaciła co miesiąc, a my co mogliśmy zapłacić? Za wejście najwyżej. No, nigdzie nic nie rozrzucili, żadnej broni, żadnych rakietnic. Ralph, ale ty jesteś dobry, możemy ci zaufać, tak? Nie musimy się ciebie obawiać, bo tak stoi i czeka na nas trochę w przerażający sposób. Przeskoczymy przez to? Alan jego, skoki, podskoki. O! Zaplątał się w paletę. No dobra, poznaliśmy w miarę. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Spillane! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. No, miło, że chcieli z nami rozmawiać. Ale nie ukrywam, że Alan, jak na to, co pokazał do tej pory, to zaskoczył, że tak potrafi. Ej, ty spiesz się! Chyba, że czekasz, aż ktoś policjant ci gnata doniesie, bo będzie bezpiecznie. I latarkę.
Ruchy słyszałeś, a to coś dla ciebie, zdecydowanie coś dla ciebie. Ale dlaczego zaczęli do nas strzelać? Tego nie mogę zrozumieć. Cóż myśmy takiego złego tam uczynili? Nie! Najgorzej. Jakby Alan się nie męczył, tylko czasem pobiegał, to by było spoko. O. Plus taki tej sytuacji, że przynajmniej... A nie, już nie ma flary. Dopóki flara tutaj był, to była opcja, że cienie nam by się nie pojawiły, a teraz ostatnie... Na co byśmy liczyli? To spotkanie z cieniem. Mam nadzieję jednak, że do nowej części Alan naprawdę trochę przyspieszy i będzie mógł biegać częściej, żwawiej, tak żeby było czuć, że biegnie. Cóż tu się wydarzy? Sprawdź, bo może się nie opłaca walczyć z tym. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Trochę taka megalomania mu się to odpala, że to Alan wrodził mrok. Naprawdę to jego nowa powieść. O nim samym. Skromnie, ale nie podobają mi się te krzyki. Oj, najgorzej. Najgorzej, Alan. Coś tu chociaż O. Może najpierw do światła, a później się rozejrzymy po okolicy. O tak. Serio z tego wozu? Nightingale, over. What on earth is going on? My deputies tell me he fired at Wake and he didn't have a gun. You almost hit a civilian instead. Over. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. I don't have time for this. Well, make the time. You can't just go shooting at people in my town. Over. I'm a federal agent pursuing a fugitive. You want to discuss my methods, Sheriff? Make an appointment. Over. You stay right where you are, Agent Nightingale. I'm on my way. Out. Out, over. I teraz nie wiem czy... O, tam coś leży. Tam coś jeszcze jest. Podejrzany chce mieć broń, ale no to nie taka prosta sprawa jak widać. Za to ukryli też coś tu przed nami. Mam nadzieję, że nie będzie nas to kosztowało stresu i życia. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Poniekąd nam to wytłumaczyło, co tu się wydarzyło, jak Rose dała się tak podejść, chociaż patrząc na to, że była miłą osobą, to tak właśnie się później prezentowało. Pewnie tej samej kawy jej nalał. Z tej strony żadnych kartek, nic. Kurczę. Alan, znajdź coś, żeby czuć się bezpieczniej. Znów te niebezpieczne klify. Dobrze, że psów nie mają do pościgu. To by było dość przerażające, jak te głosy, które nam się pojawiają. A nie widzimy nigdzie światła. Coś się tam dzieje niedobrego.
This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. Over. He's the guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Out. Kolejny pusty radiowóz. Ostrzegali nas, żeby nie zbliżać się do krawędzi, więc bądźmy dobrym Alanem. Jeszcze policja nas oskarży o to, że podchodziliśmy zbyt blisko brzegu. O! You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Policja, nie przesadzać, tu niebezpieczne. Wow! No świetnie! Tak się kończy siedzenie w miejscu. Mam nadzieję, że te ptoki to na nich polecą. No. Może jednak się dogadamy? Tam gdzieś ląduje. I pomyśleć, że ich nie lubiłem. No DPD, co wy na to? Ale tu czułość ma. Jedno jest to pewne, radziliśmy sobie zdecydowanie lepiej niż policja z tymi problemami. Jak ptoki. I could see the lights of the radio station in the distance. Może ktoś by posłuchał to, co mamy do powiedzenia. Najpierw kawka. Jakby nie to, że od niej się wszystko zaczęło, to... This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They just put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. No to jeszcze nie koniec. Over. Więc chyba tylko tyle, co wyciągnęliśmy z tego miejsca. Liczyłem może na broń, ale chyba się przeliczyłem. Z drugiej strony fajne są te wieże przeciwpożarowe, czy jak je to nazwać. Polecam serię Firewatch, będąc w tym I temacie. imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Czyli co, jednak latarka. A, czuję to. Tam podejdziemy, zobaczmy, czy czegoś nie ma w okolicy. Chyba że właśnie robię błąd. Zamiast to sobie rozświetlić i tutaj spokojnie ruszać dalej. Ależ. Łatwiej o termos niż kolejne strony papieru. Jak to jest, ale? Przepięcie, jakby to był wąż ogrodowy. Woda z niego uciekała, czy jak? To do czegoś prowadzi? Nie.
Liczę, że z kimś jeszcze tak powalczymy, ale chyba nic z tego. Czas wejść głębiej w blok. Aha. Aha. Nie wiem co to było, ale chcę stać w świetle, albo w sumie podnieść latarkę. Bez broni to i tak w sumie na niewiele nam ta latarka się zda, ale... Co to tak... Okej. Już myślałem, że to coś gorszego się kryje. Ale dobrze, ponieważ teraz będziemy mogli te tajne miejsca w bloku sprawdzać ze strzałkami, składem amunicji, rakietnicami. No jestem pełen podziwu, ile tutaj twórcy stworzyli takich ścieżek, które nie mają żadnego znaczenia. Po to, żeby przed nami być może w trybie Nightmare coś tutaj ukryć. Albo właśnie nic nie ukryć. Okej, ale mamy już latarkę. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over. No dobra, będziemy mieli chyba okazję przetestować. No nie ma co rzucać, jak nie ma do kogo. Ale liczę, że jednak... O! Zaczęło się! Najgorsze, że to wygląda jak Team 1 i Team 2 over. I... Dobra, działa tak, chciałem, żeby działało. Czyli rozwala ich. No, jest to jakiś pomysł. Będziesz rzucał tym? To niebezpieczne jak zwykle. Dzięki. No, łykajcie to. Szkoda, że nam to życia nie odnawia. Którędy do rozgłośni? Czym prędzej tam naprzód. Pistolet jakiś zdobyć. No, ale jak Alan zwalnia. Ach. To tak boli. Włącz to radyjko. And here's another call. You're on KBF-FM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. A, myślałem, że będzie dzwonił od razu, a to niestety stawił nas w tej niewiedzy. Jest strona. No, okej. Jest strona i masa problemów. Jesteście już razem? No to proszę bardzo. Wszyscy razem! Oj! Huk... Ale padł? Huk i chaos. Tak się panowie nazywają. No dobra, dowiemy się, co nas jeszcze tutaj czeka. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. Jakby nie patrzeć, stała się muzą Alana. Stała się nawet częścią opowieści, więc jeżeli to przeżyje, to jakieś się miło będzie pewnie czytało. Ale którego, że jak koszmar będzie do niej wracał. No to nie wejdziemy. Dlaczego to wygląda jakby... Tak, słyszymy. A nigdzie w okolicy nie widać światła. Przyznam, że to chyba taka
ta najbardziej przerażająca część, szczególnie, że Alan nam się tutaj, kurczę, tego poświeć. Trochę połamał. To bieganie, to ja mam wrażenie, że to złośliwość losu. Że wygląda jak wygląda. Macie coś dla nas? Dzięki. O! Nie, jest! Więcej granatów, dobra. Nie, to będziemy bogaci z tej podróży. To trochę się tu prezentuje, chociaż ta liczba granatów znów przeraża mnie nieco. Dobra, musimy odpowiednio się ustawić. Gdzie jesteś? Bo jak będą za daleko, to ten rzut nie pokona wszystkich od razu. Wiadomość jest taka, że wciąż słyszę głosy albo zdyszanego Alana. To może być wszystko. Patrzeć się na drogę czy na okolice? No może podniesiemy coś istotnego. O! O! Police! Dobra, to chyba zadziała. To jeszcze jest fajna polanka, ale chyba nie ma co kombinować. Czas schować się tu w radiostacji. Ej, jest tu wejście? Zakładam, że jesteśmy bezpieczni. Jest światło przede wszystkim. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... Let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. No proszę, jaka miła koleżanka. Przeraża mnie ten dżingiel ich i w ogóle to ta radiostacja. Ale okej, może nam kolega pomoże. Jesteśmy tylko z biegiem. Jeżeli dzwonił na policję, to wie, co się dzieje, więc na bank nam pomoże, nie? Nie może być inaczej. Plus taki, że ma jasno. No dobra. Nie bój się, nie mamy broni, tylko granaty. I niestety nie żartujemy. Zamknięte. Wow. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. No, w piękny sposób wydał... O, dziękuję. Wydał tu naszą obecność. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. No proszę, jak chce to potrafi, ale w dalszą drogę wybierzemy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine.